14 lutego 2025 roku rozpoczęła się era Czarodoro. Natomiast to, co się dzieje, to jest absolutnie niesamowite. Wróci dokładnie co do dnia 30 lat po swoim ostatnim występie w Eurowizji. No i idzie Queen, idzie po swoje. Tego to w ogóle nie było słychać tam pod sceną. Europie naprawdę podoba się ten utwór i że to jest dobry wybór z naszej strony. Żeby była jasność, widzę pewne mankamenty w występie. Uważam, że tam jest za dużo tych rzeczy. Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam Was w ostatniej reakcji na piosenki z preselekcji do Eurowizji, bo te zakończyły się zwycięstwem Justyny Steczkowskiej z utworem Gaja. Jakby bierzcie poprawkę, że to będą najbardziej chaotyczne reakcje, jakie nagrałem do tej pory, no bo te emocje i ta euforia związana z wyborem reprezentanta Polski na Eurowizję wciąż jest jeszcze we mnie żywa. Zdarłem całe gardło na preselekcjach, więc nie wiem, czy będę w stanie jakkolwiek wyrównać ten dźwięk. Mam nadzieję, że mnie będzie jakkolwiek słychać. Wygrała Justyna Steczkowska. Ja nie ukrywałem od pewnego momentu, że to jest moja faworytka do zwycięstwa i do reprezentowania Polski na Eurowizji, więc ogromnie, ale to przeogromnie się cieszę, że to właśnie ta piosenka pojechała. Nie słyszałem jeszcze, nie widziałem jeszcze występu telewizyjnego, tego jak to wyglądało po prostu w kamerach. Byłem tam na żywo, więc też opowiem o swoich odczuciach. Natomiast to, co się dzieje, to jest absolutnie niesamowite. Ja oglądam jakieś materiały związane z panią Justyną i po prostu płaczę, więc nie wiem, jakie nagram te reakcje, czy to w ogóle wyjdzie, bo boję się, że się wzruszę. Ja oczywiście pozycjonuję się jako osoba, która zna się na Eurowizji, która jest takim, nawet mogę powiedzieć ekspertem od Eurowizji, ale ja nie ukrywam, że jestem przede wszystkim ogromnym fanem tego konkursu i ta reakcja na pewno nie będzie super obiektywna, bo tak jak mówię, Justyna była moją totalną faworytką do wygrania i pisze piękną historię, że wróci dokładnie co do dnia 30 lat po swoim ostatnim występie w Eurowizji. Do godziny 22 mniej więcej na 100% jest osobą, która powróciła na Eurowizję po najdłuższym czasie. Jeżeli Norwegia wybierze Bobby Sox, to tutaj te palmy pierwszeństwa właśnie trzeba będzie oddać temu zespołowi. Zanim przejdziemy do reakcji, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc subskrybujcie, by nie przegapić żadnego newsa, żadnej reakcji, żadnego nowego filmu związanego z Eurowizją. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, mój rozwój mojego kanału, to oczywiście zachęcam do wsparcia za pomocą platformy Patronite. Myślę, że najpierw trzeba poświęcić kilka słów polskim preselekcjom. Naprawdę uważam, że kierunek, który został wytyczony, to jest bardzo dobry kierunek. Super, że były preselekcje jako koncert telewizyjny, że zostało to rozłożone tak naprawdę na kilkanaście tygodni i mogliśmy żyć tym tematem preselekcji do Eurowizji przez tak długi czas, że budowaliśmy napięcie, budowaliśmy emocje, ale też zainteresowanie mediów, zainteresowanie osób, które Eurowizji na co dzień nie śledzą. Mega podobała mi się w ogóle oprawa i to, jak wyglądała scena. W ogóle wszystkie występy mnie zachwyciły. Naprawdę w każdym, może poza jednym, jestem w stanie znaleźć jakiś super pozytyw i to, jak wyglądały te urywki na próbach, zupełnie nie oddaje tego, jak to wyglądało na żywo, stojąc kilka metrów od tej sceny. To, co na pewno trzeba wyróżnić, to w ogóle całe rozwiązania wizualne, jakie artyści mieli na scenie, jak również oczywiście pocztówki, które naprawdę są mega ciekawe, mega nowoczesne. Tutaj oczywiście ukłony dla Kamila, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Także oprawa wizualna, poziom muzyczny, poziom występów, naprawdę super. Oczywiście są rzeczy do poprawy. Uważam, że pierwszą rzeczą do poprawy jest zmiana tej nazwy, bo nikt nie wie, czy to są polskie kwalifikacje, czy wielki finał polskich kwalifikacji. Jest ona bardzo długa, bardzo taka nieporęczna, powiedziałbym, w użyciu medialnym. I za granicą to też widziałem milion wersji. Ludzie po prostu nie ogarniali, jak te preselekcje się nazywają i popełniali błędy, bo też język polski się odmienia. I też gdzieś tam widziałem, że po prostu nazywali te preselekcje jako polskich kwalifikacji. Właśnie, to powstaje ten problem językowy. I oczywiście cały czas można pracować właśnie nad wizualami. Nie są to może preselekcje takie jak WMK w Finlandii albo Melodifestivalen w Szwecji, ale to jest naprawdę bardzo dobry krok i wierzę,
Wierzę, że w kolejnych latach będzie tylko lepiej, że to, co można poprawić, ja na przykład bym dodał to głosowanie międzynarodowego jury, żeby trochę wyrównać głosy tylko televotingu, więc to, co można poprawić, uważam, że jest na to przestrzeń, jest na to czas, no ale trzeba się za to wziąć, oczywiście od razu po Eurowizji w Bazylei. Dobra, kochani, nie ma co przedłużać, czas na reakcję na występ Justyny Steczkowskiej. Jestem mega, ale to mega ciekawy, jak to wypadło w telewizji. So, let's go. They call me Gaia. O, już sam początek wywołuje we mnie ciarki. Oj, bardzo ładny jest ten kadr, bardzo ładny. Normalnie jak z tego wizualizera, jak z teledysku. No i efekty, nie, naprawdę ta scena i to wszystko robi mega wrażenie. No tutaj słychać, że nie było to takie płynne, ale cały czas jest bardzo czysto. No tu te długie dźwięki, to jest królowa wokalu, to jest królowa długich dźwięków, naprawdę. Dzikie tańce. No i jest ukłon do fanów, jest taniec Witchera. Nie, wow, o! Nawet nie widziałem, że to się tak zapaliło. Super. Gaia, Gadża. No nie lubię tych ujęć z góry, nie lubię tego ujęcia kamerowego. Mam nadzieję, że tego na Eurowizji nie będzie. No i jazda! To jest, uważam, do zmiany, bo to jest takie kręcenie się, ale no nie wiem, jakoś tak nie czuję, że z tego coś wynika. Nie jest to mój ulubiony fragment, nie ukrywam. Jas! To tutaj takie ujęcie Sylwester TVP. No nie, no tu absolutnie wszystko, jeszcze te skrzypce, to są chyba skrzypce. No i idzie Queen, idzie po swoje. Tego to w ogóle nie było słychać tam pod sceną. Ale jak ona wjechała na tym trapezie, to miałem takie OMG. Ona absolutnie slejnie. Bardzo słabo było słychać te bardzo wysokie dźwięki. Tego na żywo pod sceną praktycznie nie było słychać. Yes! O Jezu, tego to już w ogóle nie było, tego... Jako... Gara, Jarga, Jarun, Era Charodoro. Bardzo jest witcherowo, więc ta choreografia została. No, it's okej. Wiecie, ludzie na świecie nie wiedzą, że to już było. No i tutaj faktycznie, no bardzo taka taneczna, bardzo taka, powiedziałbym, wymagająca choreografia, wymagający występ. No i tutaj rzeczywiście ta końcówka, no może nie do końca w punkt, może troszkę przesunięta czasowo, ale i tak super. No powiem wam tak, ja jestem, no nie będę obiektywny, nie da się być obiektywnym. Ja jestem ogromnym fanem tego wyboru i cieszę się, że w końcu postawiliśmy na naprawdę bardzo mocny występ mimo wszystko, mocną piosenkę, taką, która ma szansę zająć wysokie miejsce i już tak naprawdę w notowaniach takich fanów Eurowizji w aplikacji My Eurovision Scoreboard ta piosenka już jest trzecia. A minęło tak naprawdę kilka godzin od dodania jej, więc no, to też dużo mówi, to też dużo świadczy, że Europie naprawdę podoba się ten utwór i że to jest dobry wybór z naszej strony. Żeby była jasność, widzę pewne mankamenty w występie, uważam, że tam jest za dużo tych rzeczy, że na Eurowizji nie może to być takie, wiecie, nie może być skrzypiec, dodatkowego człowieka, kaskaderki, jakichś takich ruchów właśnie, co wszyscy mówili, że to jest ruch na mikrofalówkę. No, tego jest po prostu wszystko za dużo, jeszcze dodatkowo, wiecie, dynamiczne ujęcia kamerowe. Wydaje mi się, że powinno się z czegoś zrezygnować albo wymyślić coś jeszcze innego, ale uważam, że baza jest absolutnie świetna i to jest super podstawa do tego, żeby teraz przez te 3 miesiące popracować i wymyślić coś, co zachwyci już nie tylko Polskę, ale Europę i cały świat. I naprawdę
wow, naprawdę jestem przekonany, że to jest utwór, to jest występ z ogromnym potencjałem i ten potencjał już jest odkryty, ale można jeszcze ten, wiecie, diament trochę oszlifować. Oczywiście pojawiają się w internecie jakieś głosy, że ten występ Justyny pod kątem wokalnym, że to nie było najlepsze, nie było to, na co Justynę stać. Ja uważam, że i tak był bardzo dobry, szczególnie, że pojawiły się informacje, jeszcze będąc tam, że Justyna miała problemy z odsłuchami. Stąd no, też wiadomo, że to mogło mieć wpływ na to, jak śpiewasz, jak potem też brzmisz na scenie. Tym bardziej, że naprawdę my, stojąc tam pod sceną, my praktycznie nie słyszeliśmy tej muzyki. My praktycznie nie słyszeliśmy właśnie tego wszystkiego. Też na moich nagraniach na innej platformie możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko było słychać i głównie słychać tam po prostu ludzi, a nie muzykę, nie wokalistów, więc no miejmy też poprawkę, że inaczej w ogóle występuje się na takich scenach i że to udźwiękowienie no też wiadomo nie zawsze jest takie turbo perfekcyjne. Oczywiście mam też to gdzieś tam z tyłu głowy, że tego wieczoru było naprawdę kilka mocnych występów. Na mnie ogromne wrażenie zrobił występ zespołu Chrust. Tego się zupełnie nie spodziewałem. Jeżeli mogę powiedzieć o jakimś występie, że opowiedział historię, to jest ten występ. Oni mnie mega zaangażowali w tę historię i jeszcze stojąc właśnie koło catwalku, gdzie te osoby były ciągnięte po prostu tam po tej scenie, super. Naprawdę robiło to świetne wrażenie i na pewno w telewizji wypadło to cudownie. Bardzo podobał mi się ten występ Swady i Niczos pod względem właśnie takim wizualnym, ale też wokalnie. Było dużo obaw, jak Niczos wybrzmi na żywo. Jak widać, wybrzmiała świetnie, więc naprawdę chapeau bas, slay, jak to mówią młodzi. No i ta końcówka, ja nazwałem to lusterka dance break, czyli no tak jak właśnie Swada też dołącza i wszyscy tam tańczą. Uważam, że to ma naprawdę fajny klimat, fajną atmosferę i to też super wyszło. Jeżeli ja miałbym coś zmienić w wynikach, uważam, że Sonia Maselik była za nisko, bo ten występ może był trochę sylwestrowy, ale jednak był naprawdę ciekawy i taki energetyczny, to się mega wyróżniało na tle tej całej stawki. Bardzo oczywiście duże zaskoczenie, że Daria Marks zajęła ostatnie miejsce, nie zdobyła nawet procenta głosów telewizów. No ale z drugiej strony właśnie ten występ może nie do końca był taki w punkt, może te wizualizacje jednak były troszeczkę takie przesadzone, więc no nie wiem, cały odbiór po prostu był taki średni. Ale ogólnie absolutnie świetny poziom występów i wow, mieliśmy naprawdę małą Eurowizję w Polsce. To by było na tyle, kochani. Jestem ciekawy, kto był waszym faworytem i oczywiście jak czujecie się z tym, że Justyna Steczkowska z utworem Gaja reprezentuje Polskę na Eurowizji. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, a my widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2025. Przed nami kolejne selekcje, tak więc bądźcie ze mną, subskrybujcie, oglądajcie, bądźcie na bieżąco. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!